Serdecznie witam w 4. odcinku Wiatr ze Wschodu pod tytułem Śmierć w teatrze. W poprzednim odcinku opowiedziałem o udziale carskiej Rosji w wojnie secesyjnej w Ameryce. W tym odcinku opowiem o tragicznym wydarzeniu, do którego doszło w amerykańskim mieście Waszyngton w 1865 roku. W ostatnich dniach wojny secesyjnej 14 kwietnia 1865 został zamordowany prezydent Abraham Lincoln. W morderstwo zamieszana była grupa ludzi dążących do obalenia rządu Stanów Zjednoczonych. Wynajętym mordercą był aktor John Wilkes Booth, który strzelił Lincolnowi w tył głowy podczas oglądania sztuki przez prezydenta i jego żonę w teatrze Forda. Zabójca powiązany z sekretnymi stowarzyszeniami uciekł z miejsca zbrodni. Tej samej nocy, kiedy został zamordowany prezydent Lincoln, Lewis Powell, współpracownik Bootha, zaatakował sekretarza stanu Williama Sewarda w jego domu. Seward został dźgnięty sztyletem w twarz i szyję, zanim inni ludzie znajdujący się w domu pojmali Powella. Żona Sewarda, Frances, umarła 2 miesiące później z powodu stresu wywołanego widokiem rannego męża. Wiceprezydent Johnson i generał Ulysses Grant mieli być również zamordowani. Podsumowując, w czasie wojny secesyjnej w Ameryce działała potężna grupa sekretnych stowarzyszeń, dążąca do obalenia rządu Stanów Zjednoczonych. Mordercom wynajętym przez tych ludzi udało się zamordować prezydenta Lincolna oraz okaleczyć sekretarza stanu Williama Sewarda. Spiskowcy planowali również zamordować wiceprezydenta Johnsona i generała Ulyssesa Granta. Teoretycy konspiracji wskazują na żydowskiego agenta Rothschildów Juda Benjamina, który spalił oficjalne dokumenty sekretnej służby konfederatów wkrótce po zamachu. Dzięki podpalaczowi i zniszczonej historii tajnej działalności służb Konfederacji, prawda o zamordowaniu Lincolna nigdy nie została ostatecznie poznana. W niecałe 2 tygodnie po zbrodni, 26 kwietnia 1865 został pojmany John Wilkes Booth. Żołnierze otworzyli ogień w kierunku stodoły, gdzie ukrywał się zabójca. Zamiast wziąć Bootha żywcem, sierżant Boston Corbett strzelił mu w głowę, gdy tylko wychylił się ze stodoły. Tajemnica Bootha umiera razem z nim. Niewątpliwie Judah Benjamin był zamieszany w morderstwo Lincolna, gdyż to on zniszczył wszelkie dowody służb specjalnych dotyczące tej zbrodni. Bezsensowne zastrzelenie mordercy Lincolna, Bootha, było próbą ukrycia prawdy. Jednakże niektóre źródła wskazują, że Booth wcale nie został zastrzelony, ale o tej wersji opowiem w innym odcinku. Postać Judah Benjamina jest wyjątkowo ważna w kontekście zamordowania Lincolna oraz innych intryg, których dokonywał pod osłoną Konfederacji. Dlatego też powiem parę słów o tej mrocznej postaci. Eli Evans, żydowski pisarz, który został pierwszym żydowskim burmistrzem miasta Durham w północnej Karolinie, tak pisał o Benjaminie. Osiągnął największą polityczną władzę niż jakikolwiek inny Żyd w XIX wieku, być może nawet w całej amerykańskiej historii. Historyk Charles Curran w wydaniu Dzisiejsza Historia z 1967 pisze: Judah był właścicielem plantacji, właścicielem niewolników, senatorem z Luizjany. Chociaż nie miał doświadczenia wojskowego, Benjamin został sekretarzem wojny dla Południa w 1861. Po tym, kiedy piastował stanowisko prokuratora generalnego przez kilka miesięcy.
Wielu południowców nienawidziło i nie wierzyło Benjaminowi, ale pewni ludzie z Europy mieli znacznie lepsze opinie o nim. W 1861 Salomon de Rothschild, wnuk założyciela dynastii Meyera Amschela Rothschilda, określił Benjamina jako największy umysł w północnej Ameryce. Nie ulega wątpliwości, że w zamachu na prezydenta Abrahama Lincolna brała udział rodzina Rothschildów, z którą był powiązany Judah Benjamin, odgrywający rolę tajnego agenta. Benjamin nie został nigdy oskarżony ani ukarany za swoją agenturalną działalność, dzięki bogatym protektorom z Europy, i zmarł z przyczyn naturalnych 19 lat po śmierci Lincolna w 1884 roku. Zamordowanie Lincolna było tylko jednym z punktów w planach bogatych lichwiarzy, którzy kontynuowali swoje zbrodnicze zamierzenia na kontynencie europejskim. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 4, w którym opowiedziałem o zamordowaniu 16. prezydenta Stanów Zjednoczonych Abrahama Lincolna oraz tajnym agencie Rothschildów działającym w czasie wojny secesyjnej. Serdecznie zapraszam na odcinek 5 pod tytułem Kółko graniaste.